Cześć, tutaj Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Z nieukrywanym entuzjazmem wracam do jednego z tematów, które absolutnie uwielbiam, mianowicie do postów. Powód jak zawsze jest prosty, że tak powiem, wytłumaczyć, jak ten organizm nasz będzie funkcjonować, kiedy pozbawimy go jedzenia. Ponieważ w tej dziedzinie funkcjonuje całe mnóstwo różnego rodzaju półprawd i przekłamań. I co najbardziej przerażające, jeśli takie półprawdy czy przekłamania płyną od strony ludzi, którzy się tym nie zajmują zawodowo, pół biedy. Nie, wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje specjalizacje i nie każdy się zna na konkretnej dziedzinie. Najbardziej mnie natomiast przeraża, kiedy te różnego rodzaju opinie o szkodliwości postu będą płynąć od strony dietetyków czy lekarzy, ponieważ jest to absolutnie przerażające. Będę szczery, od takich osób bym uciekał z krzykiem, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że jeśli ktoś nie rozumie, jak działają posty i uważa, że one są szkodliwe dla większości osób, to tak naprawdę nie ma pojęcia, jak funkcjonuje ludzkie ciało. Jeśli nie ma pojęcia, jak funkcjonuje ludzkie ciało, to tak naprawdę ciężko kogokolwiek leczyć, ponieważ leczenie opiera się tak naprawdę właśnie na znajomości mechanizmów funkcjonowania ludzkiego ciała. Że jeśli jedna rzecz się zmienia, to na przykład idzie w dół, to 3 kolejne parametry będą iść w górę. I bez takiej wiedzy wydaje mi się, że praktycznie leczenie jakiekolwiek skuteczne, które nie będzie polegać na tonie tabletek rzucanych na osiep, jest praktycznie niewykonalne. W tym odcinku chciałbym, jeśli to jest w ogóle wykonalne, rozprawić raz na zawsze z mitem, że posty oznaczają katabolizm, a więc rozkład mięśni. To znaczy, że jeśli będziemy pościć, to absolutnie ta tkanka mięśniowa będzie nam znikać, czyli to jest oczywiście jeden z argumentów, który ma świadczyć przeciwko tej, jak to się mówi, zdrowotności postów. I czy tak jest? No nie bardzo, przynajmniej bardzo, bardzo rzadko i to chciałbym sobie wyjaśnić i omówimy sobie wszystkie najważniejsze mechanizmy, które odpowiadają za ochronę, konserwację mięśni i właśnie jak ciało będzie działać, jeśli chodzi o masę mięśniową w tych warunkach deprywacji jedzenia. Możemy zacząć od tego, że jeśli ktoś nie ma pojęcia, jak zmieniają się hormony, jak będziemy produkować glukozę podczas postów, to odsyłam do odcinka długiego, chyba tam 30-40 minut, w którym omawiałem, jak hormonalnie wszystko zmienia się w ciele, skąd będziemy produkować glukozę itd. itp. Natomiast oczywiście, że tak powiem, ten odcinek nie był jakimś obowiązkowym punktem, postaram się to wytłumaczyć szybko w tym odcinku. Mianowicie, po spożyciu ostatniego posiłku mija mniej więcej 18 do 24 godzin, zanim zużyjemy zapasy glikogenu w mięśniach i wątrobie. I glikogen to jest tak naprawdę, upraszczając, glukoza powiązana z wodą, która jest zmagazynowana właśnie w mięśniach i wątrobie. I to jest ten nasz zapasowy jakiś rezerwuar glukozy na wypadek właśnie, jeśli byśmy niczego nie spożywali, żadnego pokarmu, czy oczywiście też żadnych cukrów i węglowodanów. Czyli przez pierwsze 24 godziny mniej więcej, czy do 24 godzin, są czasami liczby, które pokazują, że to nawet trwa do 36 godzin ten proces przepalania całego glikogenu. W ogóle nie potrzebujemy żadnych dodatkowych źródeł energii, ponieważ organizm w pierwszej kolejności właśnie zaczyna spalać glikogen na energię, czy utleniać glikogen na energię. Dlaczego? Ponieważ glukoza jest tak zwanym szybko dostępnym źródłem energii. Istnieją, jak wielokrotnie powtarzałem na tym kanale, dwa ogólne rodzaje szlaków produkujących energię. Będziemy mieć szlaki szybkie, jak właśnie choćby glikoliza czy fosforylacja oksydacyjna, ale też będziemy mieć szlaki wolne, takie jak przede wszystkim beta-oksydacja, czyli utlenianie tkanki tłuszczowej. I glikoliza jest szybkim procesem produkcji energii. Właśnie dlatego organizm w pierwszej kolejności, jeśli zaczyna brakować energii, będzie przepalać ten glikogen, żeby zasilić te nasze mięśnie, zasilić nasz mózg i ogólnie całe ciało. Czyli przez pierwsze 24 godziny, może ciut mniej, może trochę więcej, w zależności od osoby, różnego rodzaju też między innymi wariacji genetycznych u danej osoby, będziemy zasilać się w dużej mierze glikogenem. I im dłużej to będzie trwać ten post, im bardziej będziemy zmierzać w stronę 24 godzin, tym bardziej będą nasilone różnego rodzaju procesy kataboliczne, czyli rzeczywiście rozkładające tkanki. Natomiast warto podkreślić nie tkankę mięśniową, tylko przede wszystkim tkankę tłuszczową. Ponieważ właśnie z tkanki tłuszczowej w procesie beta-oksydacji jesteśmy w stanie produkować olbrzymie ilości energii. Absolutnie olbrzymie ilości energii i jeśli chodzi o ten szlak glikolizy,
W takim procesie jesteśmy w stanie wyprodukować średnio mniej więcej 2 cząsteczki energii, czyli tego trifosforanu adenozyny ATP, natomiast w procesie beta-oksydacji jesteśmy w stanie produkować ponad 120 cząsteczek, czyli jak widać ta dysproporcja w ilości energii, którą my produkujemy ze spalania tkanki tłuszczowej jest olbrzymia. Więc pierwsza doba, można powiedzieć, to jest w dużej mierze spalanie glikogenu, utlenianie glikogenu, natomiast im bardziej zbliżamy się, powiedzmy, do końca tej doby, tym bardziej zaczyna nasilać się proces właśnie beta-oksydacji, czyli spalania tkanki tłuszczowej. Czemu? To jest ważne, żeby wyjaśnić, dlaczego organizm reaguje tak, a nie inaczej. Dlaczego nie spalamy mięśni? Po pierwsze, jeszcze raz, jak mówiliśmy sobie, spalanie glukozy, czyli utlenianie glikogenu, innymi słowy, daje nam szybki zastrzyk energii. Nie trzeba się specjalnie przy tym męczyć, ciało lubi, że tak powiem, to sprawne, efektywne podejście. W drugiej kolejności, no po to właśnie mamy tą tkankę tłuszczową wokół pasa, to jest, zawsze mówię, to nasza bateryjka na czarną godzinę, żeby zasilać nas, kiedy ta czarna godzina, czyli brak pożywienia nadejdzie. A ponieważ, jak sobie mówiliśmy, beta-oksydacja produkuje absolutnie olbrzymie ilości tych cząsteczek ATP, cząsteczek energii, to oczywiście organizm też lubi być efektywny i będzie spalać tkankę tłuszczową, żeby uzyskać energię. I tutaj właśnie kolejnym powodem jest to, że każdy makroskładnik odżywczy, czyli białko, węglowodany i tłuszcze, będzie mieć swoją kaloryczność. 1 gram węglowodanów szacuje się, że to są mniej więcej 4 kilokalorie. 1 gram białka również około 4 kilokalorie. 1 gram tłuszczy aż 9 kilokalorii. Jeden właśnie z wielu powodów, dla których organizm uwielbia potem spalać, kiedy brakuje jedzenia, przede wszystkim tkankę tłuszczową. Innymi słowy, jak sobie zauważymy, na 2 biegunach mamy przede wszystkim glikolizę, czyli szybko produkujemy energię z glukozy. Na drugim biegunie mamy bardziej wolny proces, ale bardzo wydajny, jeśli chodzi o produkcję energii, czyli właśnie beta-oksydację. Natomiast białko jest absolutnie fatalnym źródłem energii. Dlaczego? Po pierwsze, mniej więcej z 1 gram białka mówiliśmy sobie, że to są 4 kilokalorie. Dopóki nie uwzględnimy tego tak zwanego efektu termogenicznego. Czyli to jest efekt, który mówi nam, że aby utlenić białko, aby go je zmetabolizować, potrzeba tłuszczu. Czyli innymi słowy, musimy spalać niewielkie ilości tłuszczu, żeby zacząć utleniać białko. Innymi słowy, jeśli uwzględnimy ten efekt termogeniczny i nie ma że tak jednej liczby, która by pasowała dla każdej osoby, ponieważ to zależy od różnego rodzaju między innymi czynników lifestyle'owych, tego co się zjadło, makroskładników odżywczych dostępnych, mikro i tak dalej. Natomiast szacuje się średnio, że do 30% objętości kalorycznej białka musi zostać spalonych, żeby zmetabolizować właśnie to białko, żeby utlenić to białko. Czyli innymi słowy, z 4 kilokalorie, które ma 1 gram białka, z tego nam zostanie 3 kilokalorie, bo musimy spalić tłuszcz. Czyli tak naprawdę będziemy produkować absolutnie najmniejszą ilość energii właśnie ze spalania białka. To jest pierwszy olbrzymi kłopot. Drugim olbrzymim kłopotem jest taki, że jeśli jednak zaczynamy spalać białko, to tak naprawdę, czy utleniać białko, jak to się ładnie mówi, to dochodzi do rozkładu mięśni. Ponieważ jednym z tych naszych głównych mięśni, co mało zaskakujące, jest serce, organizm stara się unikać tej sytuacji absolutnie za wszelką cenę. Bo przecież funkcjonowanie naszych mięśni to jest coś, co zawsze gwarantowało nam to, że będziemy w stanie dotrzeć do pokarmu. Jeśli teraz jesteśmy go pozbawieni, to wciąż mięśnie będą funkcjonować, natomiast bez funkcjonowania mięśni, jeśli dochodzi do nieustannego rozkładu ich w momencie, w którym jesteśmy pozbawieni jedzenia, to z każdym kolejnym dniem będzie drastycznie malała szansa, że my rzeczywiście uzyskamy dostęp do tego jedzenia i tym samym przetrwamy jako rasa. Więc organizm, jak to często powtarzam, absolutnie nie jest debilem i unika jak tylko może rozkładu białka na energię, priorytetyzując przede wszystkim właśnie glikolizę poprzez rozkład glikogenu na glukozę oraz spalanie tkanki tłuszczowej w procesie beta-oksydacji. Dodatkowo jeszcze każdy może sobie mniej więcej szybko przeliczyć, ile kilokalorii jest dostępnych dla nas w procesie beta-oksydacji. Jeśli 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, to znaczy, że 1 kilogram tłuszczu to będzie mniej więcej, i teraz mamy 9 razy 1000, 9000 kilokalorii, olbrzymia ilość. I ile mamy tych kilogramów tłuszczu na sobie? No dosyć dużo. Tak? Jeśli sobie policzymy na przykład, że nie wiem, przeciętny facet będzie mieć 20% tkanki tłuszczowej, całkowitej masy ciała, pani około 25%. Oczywiście omijamy skrajne przypadki, osoby, które dużo ćwiczą, kulturyści, bla, bla, bla. 20% dla faceta, 25%
procent tkanki tłuszczowej dla kobiet i okazuje się, że tak naprawdę przeciętna osoba będzie miała od paru 10 do nawet 100 tysięcy kilokalorii zmagazynowanych w postaci tkanki tłuszczowej, więc jest to olbrzymi rezerwuar energii. Mamy jakąś ogólną podkładkę teoretyczną, jeśli chodzi dlaczego organizm nie lubi spalać mięśni, natomiast teraz możemy przejść sobie krok dalej i wspomnieć parę konkretnych mechanizmów, które będą powstrzymywały mięśnie przed rozpadem, kiedy będziemy wchodzić w posty. I pierwszy taki mechanizm to są, uwaga, ciała ketonowe, bo jedno z tych naszych, istnieją 3 ciała ketonowe, jak pewnie wiele osób wie, i jedno z tych ciał, mianowicie beta-hydroksymaślan, ma to do siebie, że będzie powstrzymywać proces utleniania aminokwasu niezbędnego, który nazywa się leucyna. Mięśnie oczywiście będą, czy białka składają się z aminokwasów. Jeden z takich głównych aminokwasów, który można powiedzieć stanowi strukturę, jakąś dużą część struktury mięśni, jest właśnie leucyna. W momencie, w którym utleniamy leucynę, czyli ten aminokwas, dochodzi właśnie do katabolizmu rozkładu mięśni. Więc w momencie, w którym zaczynamy wchodzić w ketozę, nie chodzi oczywiście tylko o dietę, bo w ketozę możemy wejść, kiedy nie będziemy mieć dostępu do pożywienia, czyli właśnie poszcząc. Kiedy wchodzimy w ketozę, zaczynamy produkować olbrzymie ilości ciał ketonowych i oczywiście z każdą kolejną godziną postu będzie ich więcej. I właśnie ten beta-hydroksymaślan ma to do siebie, że on powstrzymuje utlenianie leucyny i tym samym powstrzymuje rozpad mięśni. Co ciekawe, jeśli chodzi o ketozę dietetyczną, to ogólnie zwiększone stężenie beta-hydroksymaślanu ma to do siebie, że będzie w momencie, w którym dostarczamy tego aminokwasu, choćby właśnie z produktów zwierzęcych, z mięsa, będzie zwiększać wbudowywanie leucyny w strukturę mięśni, czyli będzie wspierać produkcję mięśni i to wbudowywanie tej leucyny w mięśnie jest zwiększone przy obecności beta-hydroksymaślanu o około 15 do 17%. Drugi mechanizm to zwiększona insulinowrażliwość. Jeśli chodzi o krótsze posty, znaczy nie posty, które będą trwały wiele dni, drastycznie zaczyna rosnąć nam insulinowrażliwość i właśnie dlatego oczywiście poszczenie jest zalecane dla każdej osoby i zarówno w stanach przedcukrzycowych, zdrowych osób, żeby zapobiec w ogóle rozwojowi takiej sytuacji, ale również u choćby cukrzyków typu 2, bo nawet takie posty 16 do 24 godzin będą drastycznie zwiększać insulinowrażliwość, tym samym jeśli u kogoś występuje insulinooporność, można ją dosyć szybko odwracać, między innymi w ten sposób. I czemu jest zwiększona insulinowrażliwość? No bo właśnie, ogólnie tej glukozy już nie dostarczamy z zewnątrz, ona będzie tylko dostępna w postaci glikogenu, po rozpadzie glikogenu. Innymi słowy, organizm chce się upewnić, że właśnie w pierwszej kolejności będziemy zużywać jak najwięcej tej glukozy, żeby ona nas zasiliła i właśnie dlatego zwiększa się insulinowrażliwość organizmu. To znaczy, że insulina, która będzie pełnić w tym momencie właśnie funkcję transportową, dużo chętniej będzie przyłączać się do swoich receptorów i tym samym oczywiście ten cykl dostarczania produkcji energii będzie dużo bardziej wydajny. Trzeci mechanizm to zwiększone wydzielanie hormonu wzrostu. Hormon wzrostu jest absolutnie fascynującym hormonem i oczywiście on będzie wydzielany na przykład w dużych ilościach w momencie dorastania, czyli wchodzenia w wiek nastoletni. Większość hormonów wzrostu, mniej więcej szacuje się 60-70% jest wydzielane podczas głębokiej fazy snu, ale też regulacja produkcji hormonów wzrostu będzie zależna m.in. od poziomu dostępnych substratów energii. To znaczy, kiedy dochodzi do obniżenia stężenia glukozy w krwiobiegu, hormon wzrostu będzie wydzielany w większej ilości. I szacuje się, że mniej więcej po 24 godzinach postu jego wydzielanie może być zwiększone nawet paręset procent. I hormon wzrostu ma oczywiście wiele funkcji, będzie poprawiać m.in. naszą odporność, układ odpornościowy, jego pracę, ale jest odpowiedzialny również za syntezę mięśni. I z drugiej strony również odpowiada za zapobieganie rozpadowi mięśni. Czyli to właśnie hormon wzrostu to jest jeden z takich, bym powiedział, głównych jakichś ochraniaczy naszych czy strażników mięśni. Właśnie dlatego jego poziom się zwiększa, żeby on powstrzymywał ten katabolizm mięśni podczas dłuższych postów, żeby je chronił. Więc podsumowując, im dłużej pościmy, szczególnie po pierwszej dobie, tym wyższy będzie poziom hormonu wzrostu. Im wyższy poziom hormonu wzrostu, tym bardziej utrudniony rozpad mięśni. Mechanizm czwarty dotyczy bezpośrednio mitochondriów. Mówiliśmy sobie, że między innymi właśnie w procesie beta-oksydacji będziemy produkować mnóstwo energii, natomiast też w jakiejś części ta zwiększona produkcja energii wynika z tego, że praca mitochondriów
jest drastycznie usprawniona podczas postów. Różnego rodzaju tak zwane czynniki biogenezy mitochondrialnej będą występować na zwiększonym poziomie, czyli można sobie wyobrazić to tak, że mitochondria wchodzą po prostu w 5. bieg i zaczynają na potęgę produkować, działać w ogóle całościowo lepiej, ale też zaczynają produkować dużo chętniej energię, czyli te cząsteczki ATP, o których mówiliśmy, i właśnie to jest jeden z tych powodów, czy kolejny powód, mechanizm, który będzie gwarantować, że energia jest produkowana na tyle dużej ilości, że organizm nie jest zmuszony wchodzić w tryb awaryjny i zacząć utleniać białko na energię, bo można powiedzieć, że właśnie utlenianie białka na energię to jest właśnie tryb awaryjny organizmu. Mechanizm numer 5 to AMPK. I AMPK to jest jeden z tych dziwnych takich szlaków w organizmie, nazwijmy go, czy właśnie nie jest to dokładnie szlak, który będzie nam pomagać zachować naszą masę mięśniową. AMPK to jest, rozwijając tę nazwę, kinaza proteinowa aktywowana przez AMP. I możemy sobie ją wyobrazić jako swoisty czujnik energii. Organizm jest naszpikowany różnego rodzaju czujnikami tak naprawdę, które będą reagować, kiedy stężenie danego hormonu na przykład, czy choćby glukozy, różnego rodzaju substratu właśnie energii będzie na zbyt wysokim albo zbyt małym poziomie. I AMPK, można powiedzieć, to jest taki czujnik, jeśli chodzi o poziom energii. Jeśli spada produkcja energii początkowo w organizmie, to jest spowodowanie niedostarczaniem pokarmu, to AMPK jest aktywowana w dosyć dużej ilości. Właśnie ona bezpośrednio będzie oddziaływać na szlak mTOR, o którym też wielokrotnie wspominałem na kanale, i właśnie pokazano klinicznie w wielu badaniach, że aktywizacja AMPK będzie również miała bezpośredni efekt na powstrzymywanie katabolizmu, a więc rozkładu mięśni. Zanim przejdziemy bezpośrednio do badań, warto jeszcze wspomnieć, że zdecydowanie w ogólnym zarysie wszystkie te mechanizmy są jak najbardziej prawdziwe, natomiast jakby stopień ochrony mięśni, czy to jak szybko będą one potencjalnie katabolizowane, też będzie zależeć od różnego rodzaju czynników. Dlaczego? Ponieważ oczywiście nie każda sytuacja jest równa czy identyczna z inną sytuacją, do której będziemy jej porównywać. Przykładowo, ten katabolizm mięśni będzie zależał m.in. od tego, jaki jest skład, jeśli chodzi o makroskładniki naszych posiłków, które jedliśmy wcześniej, czyli białka, tłuszcze, węglowodany. Jaka jest całkowita pula energii, którą mieliśmy ostatniego dnia, ale też w poprzednie dni przed rozpoczęciem tego postu. W niewielkim stopniu pora posiłków, pora posiłków będzie miała na to wpływ. Waga naszego ciała, ogólny stan zdrowia, ale też rodzaj postów, tak? Ponieważ oczywiście będziemy mieć różnego rodzaju posty. Mamy posty wielodniowe, mamy posty naprzemienne, czyli na przykład będziemy pościć jeden dzień, cały dzień i następnego dnia będziemy jeść. Oczywiście typowe posty przerywane, czyli na przykład 16 godzin poszczenia, 8 godzin jedzenia itd. itp. To też oczywiście będzie miało wpływ na ten proces katabolizmu, chociaż ogólna zasada jest taka, do katabolizmu mięśni, jak sobie potem jeszcze wspomnimy, będzie przede wszystkim dochodziło podczas długich postów, ponieważ oczywiście w tym przypadku jest to nieuniknione. Jeśli ktoś pości 1, 1,5, 2 dnia, naprawdę 2 dni, przepraszam, to nie ma absolutnie się o co martwić. I jeszcze jedna taka wskazówka. Jeśli ktoś lubi grzebać w badaniach, to ostrzegam bardzo często przed próbą interpretacji badań, które odbywają się na modelach gryzoni i przyrównywanie ich do ludzi. Czasami są to porównania dosyć trafione, bo rzeczywiście jest dosyć duże pokrycie mechanizmów, a czasami nie. I właśnie jeśli chodzi o posty, to jest jedna z sytuacji, gdzie modele gryzoni są absolutnie do bani. Na przykład 1 dzień poszczenia u mysz wprowadza je tak naprawdę organizm w stan, jak się mówi, starvation, czyli takiego absolutnego wygłodzenia, gdzie u nas 1 dzień jedzenia to jest absolutny pikuś, więc na przykład tutaj absolutnie nie polecam sugerować się żadnymi badaniami, które odbywają się na gryzoniach. Rzućmy sobie teraz szybko okiem na dostępne badania, które pokazują, no właśnie, potencjalnie jaki wpływ różnego rodzaju posty będą miały na masę mięśniową. W jednym badaniu, w którym wzięło udział 40 kobiet, sprawdzano, czy posty, 16-8, czyli 16 godzin poszczenia, 8 godzin jedzenia, będą wpływały na hipertrofię mięśni, a więc po prostu wzrost masy mięśniowej, jeśli porównamy właśnie tą grupę poszczącą do grupy nieposzczącej, która będzie jadła od rana do wieczora, natomiast utrzymamy identyczne spożycie białka, czyli 1,6 grama na 1 kg masy ciała, oraz posiłki będą eukaloryczne, czyli będą zawierały taką samą ilość kalorii w obu grupach.
Szybkie podsumowanie, absolutnie poszczenie nie miało żadnego wpływu na hipertrofię mięśni, to znaczy osoby, które pościły i potem ćwiczyły, miały taki sam wzrost masy mięśniowej jak grupa, która nie pościła. To jest taki trochę przykład, że patrzymy ze strony, czy na przykład poszczenie nie upośredzi naszego stopnia czy możliwości budowy mięśni, więc odpowiedź jest no nie bardzo. Przyjrzyjmy się badaniu numer 2. Badanie drugie natomiast jest zdecydowanie ciekawsze, ponieważ jest to badanie przeglądowe. Znaczy w badaniu tym wzięto na warsztat 10 innych badań, z czego 2 badania to były badania przekrojowe, a 8 badań to były randomizowane próby kontrolne, w którym sprawdzano, czy u osób otyłych oraz osób, które są wyćwiczone, jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe, czyli regularnie ćwiczą, poszczenie wpłynie na spalanie tkanki tłuszczowej, czy jak wpłynie na spalanie tkanki tłuszczowej i jak wpłynie na stan masy mięśniowej. Krótkie podsumowanie, jeśli chodzi o setki osób, które brały udział w tych badaniach, jest takie, że jak najbardziej podejście takie pozwala spalać tkankę tłuszczową i masa mięśniowa jest zachowana. Tutaj wniosek wrzucę na ekran. Natomiast a propos, mówiliśmy sobie, że jedną z takich zmiennych czynników, które mogą wpływać na to, czy będziemy spalać mięśnie, jest to, jaki jest skład makroskładników odżywczych, czyli białka, tłuszcze i węglowodany w naszych posiłkach. I jedyne badania, które pokazały, że jak najbardziej dochodzi do utraty masy mięśniowej i katabolizmu mięśni, odbywały się na osobach, które były na diecie śródziemnomorskiej. U takich osób jak najbardziej doszło do katabolizmu mięśni. Teraz pytanie czemu? Jeśli przyjrzymy się tak naprawdę typowej diecie śródziemnomorskiej, to nagle okazuje się, że zwykłe diety uważam są absolutnie idiotyczne, jeśli chodzi o zalecenia konsumpcji białka, co już powtarzałem na tym kanale, ponieważ w Polsce to jest 80 grama białka na 1 kg masy ciała. Natomiast spożycie białka na typowej diecie śródziemnomorskiej jest jeszcze około 20% niższe. Dodatkowo konsumpcja jakby białka pełnowartościowego między białek zwierzęcych od zwierzęcych jest średnio na tej diecie mniejsza o 50%. Oczywiście ciężko powiedzieć, że jest jedna dieta śródziemnomorska czy ketogeniczna, natomiast fakty są takie, że są to ogólnie mówiąc diety bardziej ubogie w białko, szczególnie białko pochodzenia zwierzęcego i tym samym właśnie jak pokazują badania u takich osób, które pościły, rzeczywiście dochodziło do zwiększonego katabolizmu mięśni. Tutaj jeszcze muszę wrzucić uwagę, że moim zdaniem posty absolutnie działają najlepiej właśnie w momencie, w którym człowiek jest na takich bardziej dietach bazujących na produktach zwierzęcych, ponieważ one zapewniają bardzo dużą sytość. Jakby spożycie białka na takich dietach jest dużo większe i na przykład ta sytość sprawia, że 16 godzin postu to jest pikuś. Jestem bardzo ciekawy waszych doświadczeń. Wrzućcie mi po prostu wasze opinie i doświadczenia do komentarzy. Ja na przykład, jeśli zjem powiedzmy 1-2 posiłki dziennie, które są bogate szczególnie w mięso, nabiał, mięso i tak dalej, to po prostu nie mam nawet miejsca ani ochoty na trzeci posiłek. Czasami to jest 1 posiłek w ciągu dnia, czasami to jest 2, ale to jest coś, co pozwala tak naprawdę przerzucić mnie bez problemu przez cały dzień aż do nas, czy całe te 24 godziny, czy 16 godzin, w zależności od tego, ile poszczę, aż do następnego właśnie posiłku. Więc jest to coś, co absolutnie serdecznie polecam każdej osobie, która chciałaby pościć właśnie zwiększenie ilości białka, może bazowanie bardziej na produktach zwierzęcych, jeśli chodzi o dietę. I zmierzając w stronę końca, możemy sobie właśnie powiedzieć, kiedy tak naprawdę będzie dochodziło do tego katabolizmu mięśni. Oczywiście pomijam ten przypadek, kiedy ktoś ogólnie je dosyć mało białka. Więc do niego będzie oczywiście dochodziło, można powiedzieć, nieubłaganie w momencie, w którym te posty będą dłuższe. To znaczy możemy szacować, że już mniej więcej od drugiego dnia, idąc w górę, będzie dochodziło do jakiegoś spalania tkanki mięśniowej. Jeszcze raz, no nie da się temu uciec, organizm potrzebuje tej energii, ale to jest ogólna zasada, bo mówiliśmy też, że jeden z czynników, który wpływa na katabolizm mięśni, jest twoja masa ogólna. Czyli u osób, które w ogóle mają nadwagę, i to poważną, czy po prostu są otyłe i zaczynają pościć, często tak naprawdę można pościć mnóstwo dni bez większego wpływu na masę mięśniową. Czemu? Ponieważ jeszcze raz, organizm po prostu, jeśli ma inne, alternatywne źródła energii, czyli tkankę tłuszczową, ona cały czas jest dostępna na wysokim poziomie, to będzie wybierał je. Więc ogólnie bym powiedział, można być ostrożnym, jeśli ktoś ma normalną wagę,
od mniej więcej drugiego dnia. Wtedy oczywiście w jakimś stopniu będzie dochodzić do katabolizmu mięśni, chociaż w niewielkim dopiero tak naprawdę takie długie posty, tydzień, 2 tygodnie będą miały jakiś znaczący wpływ, ponownie jeśli ktoś ma normalną wagę, na katabolizm mięśni. Natomiast oczywiście też warto być ostrożnym, bo jeśli mówimy, że osoby na przykład z nadwagą czy otyłe mogą pościć dużo dłużej bez utraty masy mięśniowej, to co będzie się działo, jeśli chodzi o osoby, które tej masy tłuszczowej nie mają dużo, czyli osoby bardzo szczupłe. No u nich tak naprawdę może dojść dużo szybciej do katabolizmu mięśni. I dla mnie to są osoby właśnie, które może nawet cierpią na sarkopenię, czy osoby po prostu szczupłe albo wręcz z niedowagą, które powinny uważać, jeśli chodzi o posty. Dzięki piękne za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze wszystkie badania, które omawiałem, znajdują się w opisie. Jeśli interesuje Cię zapamiętywanie dużej ilości informacji, polecam mój kurs Experts Incubator, czyli jak nauczyć się samodzielnie dowolnej dziedziny od A do Z. I kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Polecam również mój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak z kolei od A do Z nauczyć się samodzielnie dowolnego języka. Również kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną i wszystkie kursy objęte są gwarancją. Jeśli interesują Cię właśnie wiadomości z dziedziny również zapamiętywania, nauki języków, analizy badań, polecam mój newsletter. Link znajduje się w opisie na stronie universeofmemory.pl, gdzie wysyłam artykuły. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypiętym na górze, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka i na końcu, jak pewnie wiele osób założyło, dosyć dużo wypluwam tych informacji w każdym odcinku. Jeśli ktoś chciałby je przyswoić w dużo łatwiejszy sposób, to polecam zostanie patronem kanału. Kosztuje to 40 zł miesięcznie i można ściągnąć gotowe fiszki do tego odcinka, czyli wszystkie informacje, które powiedziałem, będą w fiszkach, można je ściągnąć, można je przyswoić i tak samo z miejsca są dla wszystkich dostępne fiszki z poprzednich odcinków, jak i dostęp do forum, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma coś naglącego, bo niestety brakuje czasu na odpowiadanie na te pytania w komentarzach. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w następnym.